Serwus moi drodzy, witam was bardzo ciepło w ten jakże przyjemny zimowy dzień. -1 stopień, jestem w miejscu, w którym w lecie nagrywałem odcinek o Classified. A dziś, moi drodzy, chcę rozpocząć cykl o niczym innym jak o przygotowaniach do sezonu, jak to wygląda po stronie mojej, jakie są plany, co się zmienia. A zmienia się bardzo dużo w stosunku do tego, co nagrywałem, ale rok temu w Hiszpanii, gdzie opowiadałem, że w tym roku chciałbym wystartować w Utrud. Natomiast ilość zmian, jakie wpłynęła na to, co się dzieje w moim życiu, spowodowała, że plany startowe muszą się trochę zmienić, ale niekoniecznie na gorsze. Jest kilka czynników, które na to wpływają. Pierwszym jest przede wszystkim fakt, że Utrud Dolomites jeszcze nie została ogłoszona, więc nie mam bladego pojęcia, kiedy ona się odbędzie. Przeważnie jest to termin wrześniowy. Właśnie ze względu na to, że nie znam terminu, nie jestem w stanie w 100% przygotować się na jakiś konkretny dzień, konkretny tydzień jazdy. I z tym wiąże się kolejny powód, bo jak dobrze zauważyliście, a może nie, więc teraz wyjaśniam. W tym roku jestem odpowiedzialny za część medialną Wyścig by Tomasz Marczyński. A co się z tym wiąże? Będę na każdej edycji, a przed każdą edycją będziemy mieli sporo pracy do wykonania razem z Tomkiem. Nie jestem w stanie zrobić wszystkiego, ale postanowiłem za to przygotować się bardzo mocno do rzeczy, która w zeszłym roku pojawiła się znienacka, zupełnie niezapowiedziana, a mianowicie do Mistrzostw Polski w parakolarstwie. W zeszłym roku wziąłem udział w indywidualnej jeździe na czas i w starcie wspólnym i udało mi się wywalczyć medal w tej pierwszej konkurencji. W tym roku postanowiłem, że moje całe przygotowania i budowa całej mojej formy fizycznej właśnie skupi się na indywidualnej jeździe na czas. Światła dziennego nie ujrzał materiał z poprzedniej edycji Mistrzostw Polski w parakolarstwie, dlatego teraz chcę was w tym odcinku zaprosić i pokazać wam, co się wydarzyło w zeszłym roku we wrześniu, z czego jestem naprawdę bardzo dumny. Więc lecimy! Serwus moi drodzy, jest poranek, 8 rano, idę sobie na śniadanko w tej chwili, żeby troszkę się naładować i przygotować do dzisiejszego pierwszego startu. Dziś o godzinie 13:58 ruszam w indywidualnej jeździe na czas w moich pierwszych zawodach Mistrzostw Polski w parakolarstwie. I nie ukrywam, że jestem podekscytowany, nawet nie zestresowany, co po prostu bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądało i jak będę wypadał na tle innych, bo nie startowałem w zawodach już prawie 5 lat, więc teraz śniadanie. Poranek jest dosyć rzeźki, jest dzisiaj 19 stopni, ma być 19 stopni podczas startu, więc warunki są idealne. Niebo zaczyna się przejaśniać, bo dzisiaj w nocy strasznie mocno lało i nie ukrywam, że miałem trochę pietra, bo to będzie mój drugi raz dopiero na rowerze czasowym. No a wiadomo, że opony na czasówce nie należą do tych bardzo dobrze trzymających na warunkach mokrych. Natomiast wszystko zaczyna przesychać, wszystko składa się w kupę, więc mam nadzieję, że doznanie będzie przeżyte w pełni. Dam w asfalt wszystko, co mam. A na ile to wystarczy? Tego nie wiem, zupełnie tego nie kalkuluję, bo tak naprawdę przyjechałem tutaj tylko i wyłącznie sprawdzić, jak to wygląda, jak wyglądają te starty. Chciałem się w końcu osobiście spotkać ze Zbyszkiem Maciejewskim, facetem legendą, z którym tak naprawdę znam się internetowo już jakiś czas, ale osobiście nigdy nie mieliśmy jeszcze przyjemności się spotkać, więc jest to jeden z kolejnych argumentów, dla których naprawdę chciałem się tutaj dzisiaj zjawić. No więc teraz szybkie przygotowanie jeszcze roweru, no i lecę do miasteczka i tam następne wywody, więc lecę do autopożyczy. Jeszcze w styczniu nie wiedziałem, nie przypuszczałem w ogóle, że nastanie moment, że będę nagrywał spod bramy Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. No, w odcinku ze stycznia, do którego was tam odsyłam, mówiłem, że tak naprawdę nie czuję się osobą niepełnosprawną i w zasadzie byłem całe życie tak wychowywany, żeby tak się nie czuć. Ostatnio przy okazji nagrywania i w ogóle ustawiania swoich stóp doszło do mnie tak naprawdę, jakie konsekwencje w moim życiu niosła moja wada. Bo to, że tam wiadomo, z rękami sobie radzę i tak dalej, to jest jedno, natomiast pojawił się obraz tego, jak długo
wstrzymywały mój rozwój fizyczny, problemy z moją stopą. No i Chris powiedział: Kuba, no a czemu ty nie startujesz? Powiedziałem wam wcześniej, że ja od dawna chciałem się poznać ze Zbyszkiem osobiście. To jest osoba, która naprawdę bardzo mocno inspiruje. Zdecydowanie was odsyłam. Na dole w opisie filmu macie do niego kontakt zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku. Mega człowiek, mega postać, świetna inspiracja do tego, żeby po prostu wstać i robić coś w życiu. I śledziłem Zbyszka i rozmawiałem z Chrisem o Zbyszku, bo oni też się znają. I Chris mówi: Kuba, napisz do Zbyszka, sprawdź, popytaj, a może po prostu będzie warto jechać, sprawdzić, jak to wygląda. No i tak zrobiłem. To jest fajne przetarcie, tak naprawdę sprawdzenie tego, w jakim miejscu się człowiek znajduje, czy ma sens w ogóle ściganie się w grupie z paralimpijczykami, osobami startującymi w paralimpiadzie. No i odpowiedź była bardzo szybka i prosta, że tak, oczywiście to ma sens, tu są niesamowite konie. Wczoraj była klasyfikacja, której nie nagrywałem, nie miałem na to głowy wczoraj. Była klasyfikacja medyczna. Każdy z nas ma jakąś wadę. Chodzi o to, żeby sklasyfikować zawodników tak, by rywalizowali oni w grupie ze zbliżonym poziomem wady jakiejś. Ja zostałem sklasyfikowany do grupy C5, czyli teoretycznie grupy, która ma najmniejszą wadę, czyli będę się ścigał teoretycznie z największymi koniami. Mnie to nie robi różnicy. Ja tu przyjechałem tylko po to, żeby po prostu sprawdzić, co jest w nodze. Absolutnie nie przyjechałem tutaj z myślą taką, że mam jakoś cwaniakować, znaleźć się w niższej grupie, byle tylko mieć medal. Jeżeli mam wygrać, jeżeli mam mieć... oczywiście spekuluję. Jeżeli mam wygrywać, to ja mam wygrywać zawsze z najlepszymi. Taki charakter mamy wszyscy na Velo. Tomek, ja, Max. Nie mamy żadnych wymówek. Wszystko, co robimy, chcemy robić tak dobrze, jak potrafimy. No i jeżeli się sprawdzać, to w najlepszej grupie, po prostu. Więc poniekąd się z tego cieszę. Ja mam swój cel na dzisiaj, a czy ten cel zrealizuję, obiecuję wam, że powiem na sam koniec, kiedy już przejadę dystans, obiecuję wam i powiem wam prawdę, czy mój cel był zrealizowany, czy nie. Na razie go zostawiam dla siebie i tyle. A za mną widzicie, powstaje wspaniałe miasteczko z różnymi dyscyplinami paraolimpijskimi, które mieszkańcy z Duńskiej Woli będą mogli sobie poznawać. Często osoby pełnosprawne nie wiedzą, na jakim poziomie sprawności są osoby na wózkach, choćby nawet, czy z innymi dysfunkcjami. I to jest świetna okazja do tego, żeby właśnie to sprawdzić. No więc udało się. Noga dzisiaj dobrze podała, wprawdzie warunki na starcie mocno się pogorszyły, zaczęło padać, a ja byłem na slickach, więc biorąc pod uwagę fakt, że była to moja druga jazda na kozie w ogóle, brak takiego wyczucia, na ile mogę sobie pozwolić z oponami w takich warunkach, dały mi tak czy siak trzecie miejsce w kategorii C5, czyli tej kategorii, gdzie jeżdżą teoretycznie najmocniejsi zawodnicy. Dla mnie absolutny kosmos. Tam bycie na podium, jasne, jest mega fajne, satysfakcjonujące, ale z dzisiejszego dnia mogę powiedzieć przede wszystkim to, że spotykam tutaj bardzo fajnych, uśmiechniętych ludzi, którzy wiedzą, po co to robią, po co jeżdżą na rowerach. Dla wielu jest to tak naprawdę styl życia, ucieczka od wielu dysfunkcji, wielu problemów związanych ze zdrowiem. Fajnie jest być w takim miejscu otoczonym ludźmi z czystą, niezepsutą pasją,
No, a przy okazji możliwość powalczenia i zdobycia 3. miejsca, no coś pięknego. Już się trochę czepię, bo jest zimno. Wracam szybko do hotelu, żeby szybko się jakoś zregenerować, bo jutro rano start wspólny, czyli to, na co ja tak naprawdę czekam najbardziej, bo jazda w peletonie na to zawsze jest miły smaczek. Widzimy się jutro na kolejnej części relacji ze Zduńskiej Woli, z Mistrzostw Polski w parakolarstwie.